Klify są bardzo często używane przez twórców map, dodają różnorodności w wyglądzie terenu, pokażę wam jak w łatwy sposób je zrobić. Najczęściej klify są zrobione z terenów górzystych, takich jak góra złota czy żelaza, więc takie na początek przedstawię. Malujemy górę o szerokości kilku kratek. 2-3 kratki to powinna być optymalna szerokość, ale możecie zrobić szerszą górę. Im będzie szersza, tym klif będzie mniej stromy. Tak jak w przypadku wznoszenia góry, najlepiej tworzyć klify, które swój spadek będą miały w kierunku dołu lub prawego dolnego rogu, głównie z powodu cieniowania wzniesionych płytek. W innych kierunkach również da się to zrobić, ale jest to nieco bardziej skomplikowane. Dobra, teren górzysty jest namalowany, więc przechodzimy do wznoszenia klifu. Dla mnie najlepszym rozmiarem pędzla jest 4, o zboczu 15. Prędkość zależy od Was, dla mnie optymalna jest 8. W górnej części powoli przejeżdżamy pędzlem po granicy terenów, aby powstało lekkie wzniesienie. W ten oto sposób. Ważne jest, aby granica, czyli płytki przejściowe między terenami, były na mniej więcej tej samej wysokości. Lekko wyrównajemy teren za nim, aby przed klifem nie było nagłego wzniesienia, ponieważ sam klif jest nagłym wzniesieniem, spadkiem. Teraz wybieramy pędzel o rozmiarze 2, a zbocze między 12 a 15, jakoś specjalnej różnicy nie ma, więc zależy to od Was. Wnosimy dolną część góry w lekkich odstępach, aby powstały takie garby. Starając się nie najeżdżać na teren trawiasty oraz górną część góry, tak żeby te płytki przejścia zostały w swoim miejscu, na swojej wysokości. Ok. I teraz wgłębienia lekko prawym przyciskiem myszy obniżamy. Lekko najeżdżając na trawę, aby powstał efekt erozji. Ok. Teraz wracamy do pędzla numer 4 i lekko obniżam teren trawiasty pod górą, aby dodać stromości klifu. Dodatkowo same wgłębienia można lekko poprawić zwykłym terenem, tak aby dodać trochę nierówności tego klifu. Wzniesienie jest gotowe, tylko trzeba sam klif poprawić lekko płytkami. Włączam sobie maskę terenu, aby mi się łatwiej je malowało. Teraz wybieram jakąś płytkę żelaza, która wygląda najmniej porowato. Myślę, że płytka o numerze 161 będzie tutaj idealnym wyborem. Włączam losowy kierunek, by nie było wszystko jednolicie i maluję całą górę jak tylko się da. Ewentualnie można połączyć to z innymi płytkami, żeby dodać różnorodności. Na wgłębieniach dałem 160, a na garbach dałem 160. Klif jest gotowy. W podobny sposób można zrobić jakiekolwiek klify górzyste, no ale co z terenami zwykłymi, takie jak ziemia czy trawa? Sytuacja wygląda podobnie, tylko jest inny dobór płytek. Zwykłe tereny dają nam sporo możliwości. Zaprezentuję to na trawie, sobie skopiuję klif, żeby go nie narobić na nowo. Tylko skopiuję sobie wzniesienie. Albo wiecie co? Po prostu sobie namaluję go. Zamaluję. Tak. Płytki trawy, piasku i ziemi mają sporo dodatkowych płytek, dzięki czemu można naprawdę ładnie urozmaicić teren. Tutaj do klifu najbardziej nadadzą się płytki o numerze 1, 11, 13 oraz 14. Więc na początku pierwsza płytka, czyli numer 1 i tutaj zamaluję cały klif. Z losowym kierunkiem oczywiście włączę. I teraz następne płytki. Numer 11 dodaję na samych garbach, tak aby poprzednia płytka również była widoczna. I teraz każdą kolejną płytkę trochę rzadziej. I ostatnią jeszcze mniej, tylko parę sztuk.
No dobra, tylko w porównaniu do góry żelaza, klifu żelaznego, ten tu klif można lekko urozmaicić obiektami. Akurat do tego wybieram najlepsze według mnie są krzaki zielone. Bardzo. I dodaję jeszcze trochę trawy, ale ona jest tutaj, nie jest jakoś mocno potrzebna, ponieważ trawę zazwyczaj daje się w wielu miejscach, więc równie dobrze można podczas malowania całego terenu dodać trochę trawy. Ale no, tak to się u mnie prezentuje. Ewentualnie to wgłębienie, które zostało stworzone, żeby zrobić klif bardziej stromym, można właśnie jeszcze tymi ciemnymi płytkami wypełnić, aby zrobić różnorodność, lepszy efekt. Proszę bardzo. No tylko to są klify zbudowane w odpowiednim kierunku, a co z innymi? Przedstawię to na innych mapach, ponieważ oryginalne mapy mają w sobie właśnie dużo takich elementów, na których można by było się wzorować. W kampanii The Shattered Kingdom w pierwszej misji są bardzo ładne klify i zaraz wam pokażę. Jak widzicie, schemat budowy jest w sumie ten sam, czyli jest garb i jest ciemniejsze miejsce niżej. Właśnie o to chodzi w klifach, aby stworzyć takie wzniesienie. Tutaj co prawda jest szeroki klif, ale efekt jest ten sam. Jeżeli chodzi o klify, które padają w górnym kierunku mapy, no to nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii. Zazwyczaj robi się wąskie góry i potem wznosi się je tak, aby te płytki górzyste były ledwo widoczne. Dobrze to widać w misji 18, którą nadpisałem niechcąco. No dobra, nieważne. Teraz wiecie, jak tworzyć proste klify. Zapraszam również do obejrzenia poprzednich poradników. Dziękuję za oglądanie. Cześć.